Hej, witam wszystkich, z tej strony Razymie. Zapraszam na ostatni finałowy odcinek naszego poradnika do gry Dark Souls 2, poradnik dla początkujących i nie tylko. No i w tym odcinku zawalczymy z finalnym bossem, właściwie z dwoma finalnymi bossami. No i zakończymy sobie tą piękną przygodę, zakończymy sobie tutaj podstawową grę. DLC na razie nie przechodziłem, tak jak mówiłem, ale myślę, że też będzie szansa, żeby kiedyś sobie ograć. No ale tak jak mówię, przechodzimy sobie podstawową grę. Także dzisiaj sobie zakończymy. Dostaliśmy tą tarczę z duszy Wędrika, która myślę, że nam się może przydać w końcowym rozrachunku. Nie zostało nam nic innego tak naprawdę, jak sobie grę zakończyć. Myślałem, że możemy sobie jeszcze zużyć troszkę dusz, żeby się jeszcze bardziej wzmocnić, ale w sumie jesteśmy dość mocni. No ale powiedzmy, żeby słuchajcie, żeby sobie po prostu jeszcze jeden levelek wbić, bo mamy dużo tych właśnie dusz. Może starczy, może nie, się okaże. Chyba jeszcze nie. Ale powiedzmy, że jeszcze sobie użyjemy czegoś. Jakichś małych dusz, na przykład tych, no, 5 sztuk już powinno nam wystarczyć. Będą być chyba idealnie, zaraz sprawdzimy. Czy starczy nam na ostatni levelek? Dokładnie tak. No, nawet tam niedużo nam zabrakło. No i myślę, że dobijemy idealnie do 70 w siłę. Także bardzo ładna liczba na sam koniec gry. No tak naprawdę w Majuli zostaliśmy sami, no bo w ostatnim odcinku wszystkich sobie wybiliśmy do końca. Także teraz co? Musimy iść, słuchajcie, się udać do zamku Dragon Lake. I było to ognisko przy Królewskiej Bramie. Tam była taka brama, tam było potem takie zejście, gdzie walczyliśmy z takimi dwoma przeciwnikami. Był to Strażnik Tronu i ktoś jeszcze, takich dwóch bossów, nie pamiętam jak ten drugi się nazywał. No i tutaj sobie wychodzimy, no i tutaj na dole mamy bramę. Oczywiście musimy pokazać symbol króla, inaczej brama nam się nie otworzy. Także co, zakładamy. No, dajmy na to, że na razie zamiast tego pierścienia, nie ma to dużego znaczenia i tak zaraz go założymy z powrotem. Symbol króla. Drzwi nam się oczywiście będą teraz otwierać, no i zaraz sobie wejdziemy do środka. Brama otwarta. To i też szmaragdowa Herald, właśnie po raz ostatni z nią będziemy mogli pogadać przed finałowym bossem. Zmieńmy sobie jeszcze tylko ten pierścień. Na ten, który mieliśmy, to był ten. Nam zwiększa obronę. No i porozmawiajmy ostatni raz ze szmaragdową Herald. My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you, knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. No i zobaczcie, poznaliśmy imię w końcu szmaragdowej Herald. Dowiedzieliśmy się też jej historii, że została ona zrodzona przez smoki. No i powiedziała też nam o Nashandrze, który będzie podążał, no i która będzie podążała, no i która będzie z nami próbowała zawalczyć o właśnie o tą ostatnią duszę i o tron. Także mamy też już powiedziane, jak ten ostatni boss się będzie nazywać i zobaczmy jeszcze, czy ona nam coś powie. To jest wszystko, ściągnę też kaptur, a my możemy iść dalej. Co w ogóle ciekawe, jest to chyba w ogóle będzie to pierwszy boss w serii, który jakkolwiek się do nas odezwie. Znaczy no oczywiście nie mówię tutaj w Demon's Souls, bo w Demon's Souls był taki, nie mówię tutaj o ludzkich przeciwnikach, tylko o takich rzeczywiście bossach, to jest chyba pierwszy taki przypadek, możecie mnie poprawić jeśli się mylę. Wydaje mi się, że to był taki pierwszy boss, który rzeczywiście cokolwiek się do nas odezwał. W serii właśnie od From Software, jeśli chodzi o Soulsy. Także no na pewno bardzo ciekawa sprawa, przynajmniej dla mnie to zrobiło spore wrażenie, że wtedy ten boss się do nas jakkolwiek odezwał. Także zobaczmy, jak on wygląda, no i zawalczmy sobie z nim. Tutaj oczywiście mamy jeszcze możliwość wezwania sobie NPC do pomocy. Tutaj na przykład mamy
Menharta cały czas obecny, no, ale my sobie oczywiście pójdziemy solo. Będzie oczywiście cutscenka, także chodźmy, zaczynajmy. Brave undead, you have proven yourself to me. Now, be one with the dog. No, może i ta rozmowa nie była za długa, no ale nic, zaczynamy. Taki oto przeciwnik. Ona będzie robiła takie kulki i jak tu podchodzimy, to właśnie chodzi nam klątwa od razu. No nie za dobrze przy tym stać. I to jest w sumie jedyna broń, no słabo, że od razu ta klątwa mnie tutaj złapała. Ale te promienie się nie poruszają, także próbujemy ją tutaj wciągnąć, żeby walczyć poza tą klątwą. Dobra, ładnie 3 ciosy. No tak, poza tym to ten boss dużo nie będzie nam robił raczej, przynajmniej z bliska. Także próbujemy ją oczywiście tutaj cieknąć. Wbijać biedzią w miarę możliwości plecki. O, okej. No najlepiej też, żeby ona nas właśnie nie uderzyła, bo ona też z każdym ciosem tą klątwę nam narzuca. O dobra, tutaj prawie się dałem. Dobra, ładnie. Mamy szansę nawet 2 ciosy zadać. No i taka to jest walka, po prostu wbijemy ją od prawa do lewa. Ona teraz zrobi coś innego, musimy uciec. Dobra, super. Możemy się nawet raz wyleczyć. No i widzicie, nie ma teraz tych kulek, znikły, więc ona pewnie zaraz je sobie znowu zrobi. O, dokładnie. No na te kulki trzeba uważać, bo to jest jej jedyna broń tak naprawdę, żeby nas jakkolwiek powstrzymać. No a teraz będzie dawać jeszcze jakiś dziki promień, no ale to tak naprawdę te ataki no mają małe szanse, żeby nas trafić. Także najfajniej by było, jakby ona po prostu do nas podeszła i ją sobie załatwimy. O. No tutaj szkoda, że to mnie trafiło, ale nie za bardzo była szansa na ucieczkę. No chodź tutaj, już nie ładuj z tych promieni. O nie gadajcie, że ja to zrobiłem. No to ciekawe tak naprawdę zrządzenie losu. No spadłem w przepaść, typowo. Nie zauważyłem, że mi się arena kończy. No głupia śmierć bywa. Dobra, przynajmniej sobie podejdziemy jeszcze raz. Tak, to generalnie nie uważam, żeby ten przeciwnik był trudny, on tylko ma właśnie tą klątwę narzuca. Można też sobie założyć jakąś pierścień, żeby tutaj ta klątwa tak nie działała mocno, ale też nie uważam, żeby to było jakoś super konieczne, no bo jak widzieliście, jak ten przeciwnik do nas podszedł, no to już nam za dużo nie robił, na dobrą sprawę. Tylko właśnie tak, trzeba przeczekać, a ja niepotrzebnie się tam podjarałem, pobiegłem gdzieś w drugą stronę. No ale to nic, powtórzymy sobie ją w takim wypadku. Pierścień sobie w międzyczasie założymy, dobra. No, otwierajcie się szybciej. Największy minus, myślę, że zginięcia tutaj to jest to, że jest bardzo długa droga, którą trzeba niestety przebyć. Ale nic, zaraz będziemy na miejscu. O, trzeba było się jakoś głupio wywalić na koniec, ale wydaje mi się, że to raczej będzie ostatni raz, kiedy tutaj giniemy podczas tej walki. O, chociaż lepiej może tak nie mówić, bo jeszcze rzeczywiście się wywalę z parę razy, ale myślę, że raczej bez problemu. Tylko właśnie głupio, że to kurczę to ta przepaść, no nieszczęsna, nie złapała, ale nic. Jesteśmy już praktycznie na arenie z powrotem, więc zaraz tutaj zrobimy rewanżyk. Także jesteśmy, wchodzimy. No i dobra, chodź tu. Ona zacznie oczywiście od tych kulek. No, klasyk, jak tutaj. Dobra, tutaj jest więcej miejsca, żeby nie spaść. No i chodź tu najlepiej. No nie chce do nas podejść ewidentnie.
No, robi takie powolne ataki. Musimy to po prostu przetrwać i musi do nas podejść. No chodź tu, chodź tu. Ewidentnie nie chce, co? No serio? Dobra, może ja do niej podejdę. Choć trochę. Wiadomo, że to nas klątwa złapie, ale może teraz chętniej podejdzie, co? Stworzyła sobie kulki nowe. No to tyle różnicy. Ojej, to mnie trafiło. Dobra, wiecie co, może podejdę jednak w środek ją trochę walnę, bo będziemy czekać w nieskończoność. Ciekawa sprawa, co no, ona ewidentnie nie chce do nas podchodzić. No dobra, trudno, troszkę klątwy złapiemy, najwyżej sobie weźmiemy człowieczeństwo, w połowie walki użyjemy i tyle. O, dobra, zniknęły jej te kulki, to tyle dobrego. Dobra, tworzysz sobie je, to ja sobie dodam szybko do ekwipunku człowieczeństwo może. Może się przydać. O, teraz na nas idziesz jednak. Ojejku. No to było też głupie. Czemu to człowieczeństwo się tak długo używa? No i patrzcie, wykrakałem, załatwiła mnie. Dobra, to chodźmy, słuchajcie, na nią jeszcze raz. Tylko od razu sobie załóżmy ten pierścień króla, bo on się zaraz tutaj nam przyda. Zużyjmy oczywiście człowieczeństwo, żeby tutaj być człowiekiem, mieć więcej życia. No i wchodzimy. No, głupio 2 razy zginęliśmy, no mam nadzieję, że tu już nie będzie więcej takich niespodzianek. Tak się zastanawiam, czy właśnie nie podbiec do niej wpierw i nie walnąć ją ze 2 razy. To też nie byłby głupi pomysł, bo w sumie mamy taką możliwość, zanim ona te kulki wypuści. Także 2 ataki by tam na pewno weszły. Dobra, to klasycznie założymy sobie pierścień życia. No i lecimy tak naprawdę na nią. No mam nadzieję, że teraz już pójdzie to bez problemu. Największy problem, tak jak mówiłem, no że ona te kulki sobie puszcza. To jest naprawdę nieprzyjemne. Także najlepiej sobie ją jakoś tam striggerować, żeby ona z tych kulek wyszła. I wtedy można ją bić jak gdzieś za pierwszym podejściem, no na spokojnie tak naprawdę. Kiedy ona musi bić się z nami wręcz, no to nie jest dużym zagrożeniem. Też bardzo mały skillset ataków, więc najbardziej polecam. Ale dobra, wchodzimy. No i od razu ona będzie sobie robić te kulki. Także tutaj możemy ją 2 razy na spokojnie trafić, nawet takim mocniejszym atakiem. Oho, chodź do nas, chodź. Podoba mi się to, że idziesz. To, że mnie tak przeorałaś teraz, to mi się mniej podobało. Dobra, możemy się wyleczyć. Dobra, trochę mocniej tutaj trafiliśmy. Okej. Wielki wybuch zrobiła. Ale możemy się znowu wyleczyć.
No i dobra, unikamy jej do prawej. No i fajnie, jak bijesz z bliska, to już taka silna nie jesteś, co? Aha, tylko nowe kulki robisz, tak? Dobra, wiecie co, ja już ją tutaj zabiję w tych kulkach raczej. Czy nie będę przejmował klątwą. A i dobra, no i mamy ją, tak jak widzieliście, bez problemów. No, trzeba się było nie bawić, trzeba się było bić w tej klątwie po prostu. No i nasza pokonana. 9000 dusz, ładna ilość, no tam raczej... Many monarchs have come and gone. One drowned in poison, another succumbed to flame. Still another slumbers in the realm of ice. Not one of them stood here as you do now. You, conqueror of adversities. Give us your answer. No i zobaczcie, kto tu się pojawił ponownie. Dziwny NPC, z którym już parę razy gadaliśmy, a teraz od razu jest on naszym bossem po raz kolejny. Dobra, używajmy sobie człowieczeństwa. Dobra, na szczęście nas to nie trafiło. On ma właśnie takie głównie kulki. No i będzie z nas strzelał z daleka. No on właśnie tworzy sobie takie kule. No dawaj, dawaj. Puszczał to godzinę prawie, no ale dużo mu to nie dało. O, jeszcze żyje, dobra. No muszę trochę bardziej uważać. Dobra, teraz będzie znikał. Szukamy, gdzie on się pojawi. Tu jest. I szybko go bijemy, póki nie ma lawy. Dobra, uciekamy. Dobra, uniknięte. No dawaj te ataki. No właśnie, głównie coś takiego robi. Dobra, znowu zniknął. Pojawił się tutaj, no i mamy znowu dwa ataki tak naprawdę na free. Nawet 3. Nawet 4. Nawet 4 się udało. O, patrzcie, znowu przed przepaścią stanąłem. Ja coś mam z tą przepaścią, naprawdę. Mędrczyni pierwszego grzechu, no taki to finałowy boss. No, to mnie tam troszeczkę trafiło. I znowu znika. Gdzie tym razem? Tutaj. Musimy się troszkę odsunąć, żeby nas nie trafiło. No i bijemy go, ile fabryka dała. Jeszcze raz. Oj, oj, nie, 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 odsuń się. Dobra, tutaj postać troszkę przesadziła. Nie chciałem aż tak bardzo mocnych ataków robić. Okej, on teraz będzie zbierał potężną kulę ognia. Która mnie zabiła? Kurczę, na hita. Nie wiem, dlaczego ja nie uciekałem. No nic, trudno się mówi. Zrobimy sobie jeszcze raz. Z tego co kojarzę, to będziemy od razu od tej drugiej walki rozpoczynać, także nie ma tego złego. No ale słabo, że oczywiście zginąłem, bo też nie było takiej jak najbardziej potrzeby. No nic, to może sobie weźmy jeszcze jedno człowieczeństwo. No i dobra, no i polecimy. Co tam jeszcze? Trzeba będzie szybko odpalić ten pierścień. No to jest trochę słabe, że trzeba ten pierścień cały czas zmieniać. No ale bywa. Polecimy, tutaj już powinniśmy walczyć od drugiej fazy. Co nie zmienił się ten pierścień, zmienił się. Także spoczko. No zresztą dostaliśmy duszę za tamtego bossa, no to na pewno będziemy walczyć od drugiej fazy.
Tak myślę, czy może ten pierścień co zwiększa obronę przed ogniem, bo w sumie to on głównie ogniowe ataki wali. I to się przyda szczególnie tam przy końcówce. Więc myślę, że będzie git. I to jest tak naprawdę właśnie finałowy przeciwnik, nie ta nasza Chandra, z którą walczyliśmy. Tylko to jest tak jakby już wielki final boss. No trochę słabo, że zginąłem, bo to na pewno nie jest walka, przy której trzeba ginąć w jakimkolwiek stopniu. Da się to na pewno zrobić za pierwszym razem. No, ale z tą Chandrą też jakieś tam faile robiłem, więc powiedzmy, że no bywa, że bywa. Tak naprawdę. Także podejdźmy jeszcze raz na tego bossa. No, najgorsza jest ta droga, prawda? Więc mam nadzieję, że już tutaj skończymy sobie to. No i chodź, Alida. Zacznijmy od tego, że weźmiemy sobie duszę. Dobra, uniknięte. Teraz te kulki śmieszne będzie robić. Jestem ciekawy, czy ten promień mnie tu trafi, jak będę stał przy nim. Pewnie tak, co? Dobra, na szczęście łatwo tego promienia no, łatwo, niełatwo, przecież już się raz dałem trafić, co? A, to ten ogień już niestety nas trawi. Gdzie się pojawisz? Tam. No, idziemy. O, to jest 3 ataki można A, jak się szybko zmieniłeś, co? No niestety, to tylko 2 ataki. Bo ja myślę, że można by sobie dać stary, rozjarzony klejnot życia. Dlaczego by nie? Oj, oj, oj. Ale wpadłem w tę kulkę. Dobra, dajmy sobie stary, rozjarzony klejnot. Niech nas to trochę poleczy. Co jeszcze dajesz? Serię z kulek, tak? Dobrze. Widzę, że mu się spodobał ten atak. A, zniknął w końcu. Gdzie się pojawisz? Tutaj. Raz, 2, 3, 4. O, ten 4 trochę nadwyrost ten atak, ale już niech będzie. A, wyleczmy się. Okej, znowu znikasz. Tutaj się pojawisz. 2, 3 i 4. Super. No, widzę, że troszkę się zdenerwowało to coś. Ta Aldia, mędrczyni pierwszego grzechu. No, ale to nic, to nic. Tutaj dobrze idzie. Dzisiaj też uniknięte. Możemy się jeszcze raz wyleczyć, mamy dużo tego leczenia. A, znowu znikasz. Gdzie się teraz pojawisz? Ło, tutaj, centralnie na nas. Kurczę, to niedobrze. To może... No dobra, raz się udało ją trafić. Dosłownie na hicie przeżyliśmy. No, trzeba mieć czasami trochę szczęścia. Dobra, znikasz znowu. Gdzie tym razem? Tutaj. No to teraz już tyle szczęścia nie będziesz miała. Raz, 2 i 3. Nie wystarczyło. Niestety nie wystarczyło. No nic, to jeszcze raz. Musimy ją tak naprawdę trafić porządnie. No i będzie koniec tej walki. No i gdzie teraz? Gdzie teraz się pojawisz? Aj, kurczę, w niedobrym miejscu akurat. I nie zdążyłem nawet podejść. No dobra, to jeszcze chwilka. Jeszcze nam tutaj będzie chciała zagrozić. No dobra, to teraz już cię mamy na 100%. No i koniec walki. Także tak wyglądał ostatni boss w tej grze. Mamy wygraną. I lost everything and remain here patiently. The throne will certainly receive you. But the question remains. Would you tell me? Light, dark,
Or something else entirely? No i mamy tutaj tak naprawdę właśnie tak naprawdę koniec gry i mamy do wyboru 2 zakończenia. Nie ma tutaj więcej zakończeń. Albo zakończenie, że zostajemy władcami Toronu i no zostajemy takim władcą właśnie Mroku. Albo całkowicie odchodzimy, że nas to nie interesuje. Także to są takie 2 wybory. Takie 2 wybory bardzo podobne były dosłownie w Dark Soulsie 1. Też mogliśmy albo zostać władcą i obudzić pierwotny właśnie tam ogień, albo właśnie wyjść. No i tak naprawdę jak wolicie, jak wolicie. Nie ma to większego znaczenia. Po finale i tak zostaniemy przeniesieni do Majuli. Także tutaj czysta decyzja. Nie ma ona też tak naprawdę dużego wpływu i tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, co się dalej z naszym bohaterem do końca dzieje. Więc albo zostaniemy władcą, albo odejdziemy. Myślę, że pokażę wam zakończenie, jak zostaniemy władcą, bo jest ono po prostu ciekawsze. Także idźmy do tronu. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. No i w taki właśnie sposób kończymy tutaj grę. Mamy napisy końcowe, które sobie myślę pominiemy. O ile się oczywiście da. Albo chyba, że twórcy zastosowali taką rzecz, że tutaj właśnie napisów nie pominiemy. Dobrze, to myślę, że spotkamy się już po napisach i będziemy dalej kontynuować, bo tutaj oczywiście jeszcze nie koniec. Wrócimy do... Znaczy no, nie koniec jak koniec. Wrócimy oczywiście jeszcze do Majuli po końcowych napisach, gdzie będziemy mogli kontynuować grę albo przejść do nowej gry Plus. I chciałem jeszcze wam trochę o tej nowej grze Plus opowiedzieć, dlatego że nowa gra Plus, akurat w Dark Soulsie 2 myślę, że jest najciekawiej wykonanym systemem nowej gry Plus, jaki w ogóle istnieje, możliwe, jestem w stanie tak powiedzieć, ale to wam opowiem właśnie już po napisach skońcowych, jak się spotkamy. No i dobrze, jesteśmy już po napisach, właśnie w tym momencie się zakończyły, zostaliśmy jak widzicie przeniesieni do Majuli z 9000 dusz, które możemy oczywiście wydać. Moglibyśmy też sobie kupić jakąś nową broń, bądź też zbroję pewnie z tego bossa, no ale jako, że tutaj wszyscy nam w Majuli już niestety nie żyją, to takiej opcji nie mamy. Jeśli chodzi o rozpoczęcie nowej gry Plus, to wystarczy odpocząć przy ognisku i mamy tutaj drugą podróż do Dragon League. To automatycznie rozpoczniam nową grę Plus. Jeszcze możemy porozmawiać. No i u niej też możemy właśnie sobie na przykład levelka wydać. No, jak wolicie tak naprawdę, no możemy bardzo dużo nawet poziomu wydać, bo zobaczcie, 9000 dusz to tak naprawdę nie wiem. No, 3 poziomy w siłę nawet możemy dać, nie ma to oczywiście żadnego znaczenia.
w tym momencie, no ale zawsze coś. Zawsze coś. No i tak naprawdę możemy też na koniec zabić już samą szmaragdową Herald. Dlaczego by nie? No i zobaczcie, nie ma. Ona nawet się nie odezwała na koniec. Też nic nie zostawiała z siebie, nie dała żadnych dusz. Także absolutnie nie warto, bo też to całkowicie zabiera nam możliwość levelowania postaci. No to trochę słabo raczej. Ale chciałem wam oczywiście na sam koniec pokazać, że oczywiście też to jest możliwe. Wszystko jest tak naprawdę tutaj możliwe. I właśnie chciałem wam jeszcze pokazać, jeśli chodzi o nowej grę Plus, dlatego że nowa gra Plus naprawdę jest bardzo interesująca, dlatego że nowa gra Plus zmienia nam troszeczkę rozstaw przeciwników, dodaje nowych przeciwników w różnych miejscach. Sam start gry jest zupełnie też troszeczkę inny, bo od razu jesteśmy atakowani. Walki z bossami są też inne. Zdarza się, że, znaczy oczywiście nie wszystkie, ale niektóre są zmodyfikowane, że na przykład że na przykład podczas walki z bossem, na przykład z zaginioną grzesznicą, wylatują na nas dwaj magowie. To choćby taka ciekawostka, jest to naprawdę ciekawe. I chciałem też wam pokazać właśnie sam początek gry, jak tutaj wygląda przejście chociażby właśnie do samej Majuli, jeszcze raz od nowej gry Plus. Tego, że to jest ciekawe, bo od razu jak rozpoczniemy podróż, to zostaniemy właśnie zaatakowani przez przeciwników. To jest takie raczej niespotykane w grach, raczej się tego nie interesuje. Zobaczcie, już mamy jakiegoś przeciwnika, tam stoi się na nas patrzy. Także jest to na pewno takie zaskakujące i ten przeciwnik oczywiście też będzie dostosowany do naszego poziomu, nie do początku gry. I zobaczcie, właśnie już tutaj mamy, jakiś gościu stoi, no i będzie z nami chciał walczyć od razu. Jest też drugi, łucznik jakiś. Jest nawet trzeci, zobaczcie. Jest nawet ich tutaj paru, nawet ich więcej jest niż dwóch. Także od razu widać, że gra się też zaczyna inaczej. Jest tutaj parę różnic, na pewno. I na pewno na każdym kroku te różnice będą też zauważalne. Jeśli chodzi o przedmioty, to mamy tutaj oczywiście człowieczeństwo, mamy butelki Estusa. No generalnie większość przedmiotów myślę, że nam tutaj zostawili. No mamy duszę oczywiście bossów, mamy też duszę olbrzymów i chyba na maksymalnie możemy mieć 8. Mamy też kamienny klucz Pharos. Jedyne co nam zabrali, z tego co mi się wydaje, to tą gałąź, tą do odczyniania skamieniałości tych rzeźb. No pewnie dlatego, że tutaj ta rzeźba nam też blokuje jedną z ważniejszych właśnie no z jednego takiego przejścia, które jest dość ważne i do którego najlepiej na początku samym nie iść. I właśnie widzicie, taka zmiana. Już tutaj od razu nas na początku ktoś zaatakował. Ja to jak pierwszy raz odpaliłem w ogóle nową grę Plus, to byłem mega w szoku, że od razu, zobaczcie, nas ktoś atakuje. Tutaj od razu na nas lecą nowi przeciwnicy. Także naprawdę, no mega fajnie tutaj jest to przemyślane, ta nowa gra Plus. Naprawdę warto sobie, myślę, grę chociaż 2 razy przejść. No wiadomo, za pierwsze, że za drugim razem to już będzie troszeczkę szybsza i łatwiejsza droga, jak już znamy wszystkich przeciwników i tak dalej. Ale naprawdę mega polecam, bo warto sobie 2 razy co najmniej przejść Dark Soulsa 2. No tutaj mamy ten klasyczny wstęp, to sobie pominiemy. Tak, wszystko tutaj pomijamy, bo akurat jeśli chodzi o historię, to nic się tak naprawdę nie zmieni. Więc to tutaj nie ma znaczenia. Tak samo nie będziemy mogli oczywiście podróżować do tych ognisk, które wcześniej odkryliśmy, no bo tak naprawdę no gra jest jakby od nowa, wszystko, nic tutaj się nie zmienia. Także widzicie, mamy tylko tutaj przedsionek dostępny. No ale broń zachowana, prawda, i wszystkie przedmioty, także można sobie tam jeszcze jakoś levelować, no i testować różne fajne rzeczy. No i widzicie, tutaj dalej samouczek dostępny, można sobie robić wszystko. I tutaj właśnie teraz też wyjdziemy sobie do Majuli. Jeszcze wam chciałem pokazać, jak tutaj wygląda to przejście. No i tak ogólnie, tak to się prezentuje, także dzisiaj sobie gierkę zakończyliśmy, super, że się udało. Nashandra pokonana, finalny boss również. Także pięknie. Naprawdę fajnie, jestem zadowolony, że tak to sprawnie poszło. No, troszkę failów było, ale to bez failów oczywiście by nie było to samo. No, jesteśmy oczywiście już w Majuli. No i możemy rozpocząć tą piękną przygodę od nowa. Zmian trochę naprawdę jest w tej nowej grze Plus, więc warto. Nie ma... Na pewno jest to fajne, bo przeciwnicy są silniejsi jak zwykle, ale no właśnie ci nowi przeciwnicy myślę, że naprawdę oddają to, żeby sobie właśnie grę jeszcze raz jak najbardziej przejść. No i widzicie, mamy szmaragdową Herald, wszyscy tutaj są po staremu. Możemy się zanurzyć znowu na przykład tą historię. The next monarch, or merely a pawn. But take this, go on. He who king. No i właśnie tutaj tak naprawdę porozmawialiśmy z szmaragdową Herald.
No i można by zaczynać przygodę od początku, prawda? I w tym momencie myślę, że zakończymy sobie tą serię. Pokazałem, myślę, że wszystko, co chciałem. Jest to też, nie wiem, czy o tym wspominałem, wydaje mi się tak, że jest to moja jednak jedna z chyba ulubiona nawet odsłona serii, mimo że wielu się z tym nie zgadza, dlatego że no, ona jest taka nieszablonowa. Ciężko się połapać trochę, gdzie iść i tak dalej. No ja to też patrzę trochę na pryzmat, myślę, sentymentu, dlatego że to była pierwsza część Soulsów, w którą zagrałem. To była pierwsza Soulsy, które w ogóle miałem przyjemność ogrywać. Jeszcze byłem troszkę w gimnazjum, także troszeczkę to czasu temu było i naprawdę, no od tego czasu się właśnie w Soulsy kręciłem, także no ja tutaj duży sentyment mam do tej gry i naprawdę najlepiej mi się gra. Bo uważam, że Dark Souls 3 jest troszeczkę za łatwy w porównaniu do tego, no to ta gra jest po prostu też mocno troszkę niezbalansowana, niektóre ataki nie powinny wchodzić, no ale tak to bywa. Także myślę, że w tym momencie sobie skończymy. Dzięki bardzo za wszystkim, którzy byli ze mną podczas tej serii. Zostawcie lajka i suba, jeśli odcinek wam się podobał. No i co, zapraszam na inne serie na moim kanale. Zobaczymy, co tam następnego nam przyjdzie ogrywać. Coś sobie oczywiście wymyślę. Mamy jeszcze oczywiście serię z Elden Ringa, poradnik. No i Lies of P, ale oczywiście coś fajnego dalej będziemy robić. Także dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło. Do następnego. Na razie. Hej.